Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę, którą może niektórzy z Was znają. Jest to Headhunter w wersji na Dreamcasta, ale gra pojawiła się też na PlayStation 2. Pamiętam, że Headhuntera pierwszy raz z tą grą zetknąłem się podczas oglądania jakiegoś programu zagranicznego o grach wideo. Niestety nie potrafię sobie przypomnieć, czy to był jakiś francuski materiał, czy niemiecki, nie wiem. I była tam przedstawiona właśnie rozgrywka z tego, to była taka chyba pseudorecenzja albo taka zapowiedź tej gry na Dreamcasta, coś takiego, nie wiem, nie potrafię sobie do końca przypomnieć jaka była formuła tego programu, ale też pewnie ona z tego względu, że ona nie była po polsku, więc też nie za bardzo rozumiałem, o co tam chodzi. I pamiętam, że grę przedstawiono jako na tych materiałach. Gra wyglądała troszkę tak w stylu takie jakieś strzelaninki TPP, trochę w tym było jakby skradanki, były fragmenty, gdzie jeździło się motorem. Pierwsze co, to miałem jakby takie trochę skojarzenia z Metal Gear Solid, mi trochę to wyglądało. Natomiast pamiętam, że podobało mi się to i fajne były cutscenki, które mi się strasznie podobały. Ja byłem wielkim fanem, zresztą do dzisiaj jestem fanem cutscenek i te cutscenki były całkiem niezłe, były też cutscenki z aktorami i to była rzecz, która mnie strasznie zainteresowała i zaintrygowała. No, nie miałem okazji zagrać w Headhuntera aż w zasadzie do dzisiaj, kiedy robię dla Was ten materiał i trochę grając dzisiaj w tego Headhuntera, to była troszkę taka próba zweryfikowania tego, co wiedziałem, czy tam co wyniosłem na temat tej gry z tego króciutkiego materiału wideo, który oglądałem swojego czasu w telewizji. Headhunter wbrew pozorom to jest dosyć ciekawa gra. Znaczy, wydaje się z początku, że to jest zwykła taka strzelaninka, taka trochę generyczna, ale wbrew pozorom jest tutaj całkiem niezła fabuła i jest dużo elementów, które zostały przez twórców, dewelopera, który się nazywał Amuse i który chyba poza Headhunterem nic więcej nie wydał, bo jeszcze wyszła druga część Headhunter Redemption i też robiona była przez Amuse. I poza tymi dwoma grami to chyba to studio nic specjalnie nie wydało. Akcja gry dzieje się w przyszłości, gdzie bandziory zamiast być skazywanym, nie wiem, na śmierć czy na jakieś wyroki, są po prostu wycinają im organy i te organy są jakby dawane osobom bardziej uprzywilejowanym, że tak powiem, wobec czego zrezygnowano całkowicie z broni palnej na rzecz broni strzelającej specjalnymi impulsami po to, aby właśnie tych przeciwników nie zabijać, aby móc z nich potem te organy wyciągnąć. I my wcielamy się w takiego typa, który się nazywa Jack Wade, który ma amnezję, kiedyś był jednym z najlepszych łowców głów, natomiast w jakiś sposób sytuacja sprawiła, że on znalazł się w jakimś dziwnym laboratorium, stracił pamięć, natomiast złego jest poszukiwany przez policję, a jego licencja łowcy głów została cofnięta. No i w zasadzie można powiedzieć, że tak od zera zaczynamy kminić, o co chodziło, dlaczego stracił pamięć, kto zabił głównego jakby szefa tej korporacji, która wymyśliła to dawanie tych organów. No i zaczynamy jakby szereg misji, które prowadzą nas do rozwikłania zagadki. W międzyczasie poznajemy jeszcze taką dziewczynę, która też będzie nam pomagać. Na początku powiem Wam tak, patrzyłem sobie, zanim zamierzałem zagrać, patrzyłem sobie te gameplaye na YouTubie i mówię, no taka trochę generyczna strzelaninka z punktu A do punktu B i nic bardziej mylnego, bo Headhunter tak naprawdę to więcej gra ma wspólnego chociażby z Resident Evil niż z taką typową strzelanką TPP, bo misje, które przed nami stoją, bardzo często wymagają rozwiązania jakichś zagadek. Nie są to trudne zagadki, ale jakieś tam znajdź klucz, czasami na przykład uruchom jakąś maszynę, która otworzy Ci kolejne przejście, także muszę przyznać, że pod tym kątem wypadło to nieźle. Oprawa gry robi wrażenie, została ona nieźle przygotowana, lokacje są pełne detali, no i tak jak mówię, gra często korzysta z jakby automatycznych ustawień kamer, czyli podobnie troszkę jak w Silent Hillu, dzięki czemu ta gra jeszcze bardziej zbliża nas do chociażby Residenta, czy właśnie Silent Hilla. Natomiast oczywiście jest ten element strzelania, to jakby nie zostało jakby tutaj całkowicie
usunięte. Możemy się, nie wiem, chować za ścianą i strzelać zza winkla i tak dalej. Możemy działać po cichu, czyli zachodzić przeciwników po cichu i skręcać karki. Ale to też nie wszystko, słuchajcie, bo ta gra jeszcze ma jeden fajny element, mianowicie pomiędzy misjami mamy jakby miasto, po którym poruszamy się motorem. Miasto może nie jest duże, wiadomo, no to jeszcze były czasy, gdzie te lokacje nie były jakoś specjalnie ogromne, ale mamy tam samochody jeżdżą, a my poruszamy się motorem po tym mieście właśnie z punktu A do punktu B, czy tam, żeby zacząć kolejną misję. Muszę przyznać, że tutaj też to fajnie wyszło i wprowadza taki ciekawy element, powiedzmy, gdzie obok tradycyjnego chodzenia hipkiem możemy jeszcze pojeździć na motorze. W mojej opinii kilka rzeczy w grze się nie udało, między innymi to, że aby odnowić naszą licencję łowcy głów, musimy na początku zebrać odpowiednią ilość punktów jeżdżąc motorem i polega to na tym, że jeździmy z wysoką prędkością bez kolizji. Każda kolizja odbiera nam jakieś punkty i musimy pewną pulę punktów zebrać, żeby móc przejść do egzaminu na kolejny stopień licencji łowcy głów. I tutaj też gra, która skorzystała troszkę z innego pomysłu, bo licencję zdobywamy w takiej grze w wirtualnej rzeczywistości, która bardzo przypomina misję VR z Metal Gear Solid. Nie wiem, czy graliście, ale to był taki Mission Pack, VR Mission to się nazywało, który był dodatkiem do klasycznego Metal Gear Solid. Ten element ogólnie wypadł dosyć słabo, bo te misje VR-owe są nudne i w zasadzie mocno niepotrzebne i tych misji chyba trzeba zrobić aż 4 na jeden poziom licencji. Również to, że aby zdobyć licencję trzeba szybko jeździć motorem, jest jakieś całkowicie absurdalne i w ogóle pozbawione jakiegokolwiek sensu, ale obok tego mamy też ciekawą fabułę i muszę przyznać, że ta historia z czasem coraz lepiej się rozwija, bo na początku, gdy zagramy w pierwsze misje The Headhuntera, gra wydaje się taką, mamy to jeżdżenie motorkiem, ale wiecie, to takie misje trochę jakby niepowiązane ze sobą, ale z czasem zaczynają się te misje ze sobą wiązać i historia nabiera rozpędu. I to jest fajne, bo to ta ciekawość względem tego, co będzie dalej, rośnie. Nie jest ona na poziomie, tylko cały czas rośnie coraz bardziej. Pomiędzy misjami możemy też obejrzeć takie fajne wiadomości, stylizowane właściwie na newsy telewizyjne, też z aktorami, gdzie możemy posłuchać o wydarzeniach, których my byliśmy świadkami, ale jakby z takiej trochę propagandowej wersji TVP1, gdzie wszystko jest jakby przeinaczone. Te elementy, jeszcze znajdziemy też takie fajne reklamy różnych rzeczy, oczywiście też tak zrobione z jajem, i ten element tych newsów i tych reklam bardzo mi przypominał takie wstawki, które pojawiły się w serialowym Robocopie. Tam też właśnie były takie newsy, potem były też takie reklamy różnych rzeczy, różnych sprzętów, czy tam napojów, i tutaj właśnie wypadło to bardzo, bardzo podobnie, dzięki czemu gra miejscami też ma takie właśnie zrobione z jajem. Nie jest to może jakiś taki śmiech, żebyś parsknął śmiechem w głos, ale tak dosyć zabawnie miejscami to wyszło. Dlaczego zdecydowałem się na wersję na Dreamcasta? Bo była wersja też na PlayStation 2, zdecydowałem się na Dreamcasta, bo wersja na Dreamcasta będzie oferowała lepszą jakość obrazu i oczywiście faktycznie tak jest, bo obraz z VGA jest w ogóle nieporównywalnie lepszy niż obraz z PlayStation 2 po kablu komponent, nawet przez OSSC, natomiast to, w czym gra oczywiście sobie nie radzi na Dreamcasta, no to sterowanie. Niestety pad do Dreamcasta ma tylko jedną gałkę analogową i w takie gry się gra dosyć niestety ciężko i muszę przyznać, że tutaj faktycznie ten element trochę poległ, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o oprawę, no to powiem Wam, że jest to gra z jedną z lepszych grafik, jeżeli chodzi o gry na Dreamcasta. Oczywiście nie ma startu do takich tytułów jak na przykład Shenmue, ale muszę przyznać, że oprawa robi wrażenie. Na poziomie Dreamcasta wygląda to naprawdę spoko. No i oczywiście tutaj zróżnicowanie tych misji. Miejscami może nawet Wam gra przypominać trochę GTA, bo też po części może to być trochę przypominać GTA na przykład 3, że tu samochody, tutaj to i to faktycznie tutaj te skojarzenia będą, wydaje mi się, całkiem prawidłowe. Natomiast sama gra wypadła bardzo w porządku.
Muszę przyznać, że tak jak mówię na początku, byłem troszkę do niej sceptycznie nastawiony, ale im dalej zacząłem grać, tym bardziej mnie wciągała i potem mamy taki finał, mamy bossa i to wszystko jak już spojrzysz na całokształt po skończeniu tej gry, no to stwierdzasz, że to właśnie taki trochę Resident, tylko bez zombiaków, właśnie z jakimiś bandziorami i to wszystko jakby jest takie, no historia też się składa w jakąś spójną całość i muszę przyznać, że fajnie to Amuse wymyślił. Co ciekawe, gra jest dosyć mało znana. Podejrzewam, że może dlatego, że na Dreamcasta grę mało ludzi grało, a w wersji na PlayStation 2 było wiele więcej gier lepiej rozpromowanych niż Headhunter. I to mogło wpłynąć na to, że gra nie była jakoś specjalnie popularna. Potem wyszła jeszcze druga część. Redemption pojawiło się tylko na... Już na Dreamcasta to nie wyszło. Pojawiło się na PlayStation 2 i na Xboxie chyba. W tą część nie grałem, aczkolwiek może kiedyś jeszcze do niej wrócę. Natomiast bardzo podobało mi się w pierwszej części Headhuntera to, że nie jest to zwykła strzelaninka, ale tak naprawdę jest to taki, można powiedzieć, trochę gra, nie wiem, czy mógłbym to nazwać survival horror, bo tutaj elementów horroru nie ma. Natomiast mamy te elementy właśnie takie klasyczne znajome dla survival horroru, czyli rozwiązywanie jakichś zagadek, używanie apteczek i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem muszę przyznać, że ta gra naprawdę zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Jeżeli tylko macie okazję zagrać w Headhuntera, polecam. Obydwie wersje, chyba PlayStation 2 czy Dreamcast, one są w zasadzie takie same, więc tutaj nie ma znaczenia, na jakiej konsoli będziecie grać, aczkolwiek podejrzewam, że wersja na PlayStation 2 ma lepsze sterowanie i tutaj pod tym kątem zdecydowanie ona powinna wygrać z wersją na Dreamcasta, natomiast wersja na Dreamcasta wygra pod kątem jakości oprawy, oczywiście pod warunkiem, że odpalimy ją przez Dreamcasta, odpalimy przez kabel VGA. Niemniej, ciekawy tytuł, zapomniany, tak jak mówię, ta firma Amuse, gdy sprawdziłem na Wikipedii, okazało się, że tylko te dwie gry wydała. Nie wiem, czy jeszcze coś tam z tych gier wyszło i nie wiem, czy ta firma potem splajtowała, czy nie. Działała dosyć długo, bo chyba do 2006 roku, ale chyba nic tam, tak jak mówię, nic na Wikipedii nie ma, żadnych innych gier, chyba że jakieś pierdółki. Niemniej, fajny tytuł, zapomniany, ale naprawdę z ciekawymi pomysłami. Jeżeli tylko macie okazję zagrać w Headhuntera, polecam, bo jest to naprawdę dobra gierka. Niesłusznie zapomniana, gdzieś tam zrzucona w limbo zapomnienia. Wydaje mi się, że warto ją nawet dzisiaj sprawdzić, bo broni się pomysłami, całkiem niezłą oprawą, chociaż tak jak mówię, no sterowanie na Dreamcasta tutaj niestety nie domaga. No cóż, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.